Słuchajcie, ja nie wiem, co nam wyjdzie z dzisiejszego odcinka. 2 razy polałam się tą samą herbatą. Pod swetrem mam t-shirt, który ubrudziłam czekoladą z owsianki. Spać mi się zachciało, a jest, nie wiem, godzina 9. Nie wiem, co z tego będzie, ale w planach mam wrócić do tej książeczki. Wiem, że bardzo lubicie odcinki z tą książeczką, czyli losujemy sobie dzisiaj jakieś połączenie kolorystyczne i tworzymy make-up. Nie ręczę za siebie, ale zapraszam do oglądania. To zacznijmy właśnie od wylosowania sobie jakiegoś połączenia kolorystycznego. Co tym razem, żeby się tylko nie powtórzyło to, co było ostatnio i przedostatnio. Może tu i coś z tej strony. Ale dziwne połączenie. Mamy takie połączenie kolorystyczne. Tutaj mamy Spectrum Red, taki bardzo żywy, trochę pomidorowy, lekko idący w pomarańcz czerwony. Rained Green, coś takiego lekko oliwkowego, zgaszonego. Tutaj mamy Ivory Buff, ale to też jest taka jakby bardzo delikatna, pastelowo zgaszona zieleń, lekko szałwiowa. I na dole Benzoyl Green, tu już powiedziałam, że bardziej coś turkusowego. Bardzo dziwne to. Liczyłam, że zrobię coś takiego w miarę użytkowego dzisiaj, nie jakiegoś szalonego, bo nie wiem, czy mój mózg dzisiaj ogarnie takie rzeczy. No ale próbujemy. Poszukałam i chyba coś tam znalazłam. Zaczynając od czerwieni, wydaje mi się, że najbardziej taka właśnie czerwono-pomarańczowa, jaką mam, to jest ta z paletki Ultimate z NYXa. Ta jest trochę bardziej taka pomarańczowa, ale to zawsze mogę zanurzyć pędzelek delikatnie w pomarańczu, żeby tam odrobinkę dodać. Natomiast pozostałe, a tutaj w kamerze wydaje się nawet bardzo podobne. Pośród innych czerwieni, które mam, jednak albo były za bardzo takie burgundowe, bordowe, albo trochę za bardzo idące w wiśnie, a ta jest taka najbardziej taka właśnie czysta i ciepła, więc tutaj mam taką czerwień. Jeśli chodzi o ten taki jasny, właśnie trochę zielony, trochę beżowy, to bardzo fajny znalazłam w palecie Glam Grunge. Zobaczcie, o tutaj. Ten jest może minimalnie ciemniejszy, no ale wiadomo, że nie znajdę identycznego koloru, to jest tylko inspiracja. Więc tutaj mam właśnie, fajnie, że mi się udało znaleźć ten kolor, właśnie w paletce Glam Grunge i tutaj te 2 kolory, słuchajcie, znalazłam w paletce Cosmic Brushes i to są, rąk mi brakuje, słuchajcie, to są te 2, o ten zielony i ten turkusowy. Zobaczcie, wyglądają całkiem. Ten turkusowy jest ogólnie ciemniejszy, ale też myślę, że jak dodam troszeczkę na przykład jakiejś bieli czy czegoś, to jakoś sobie z tym poradzimy. Natomiast ten zielony wydaje mi się, że jest naprawdę spoko, że to jest podobny vibe. Ogólnie to ja znalazłam idealny turkus z tych, które miałam zdeklaterować. One jakby czekają do wyrzucenia, tylko chciałam je wrzucić jeszcze w Project Pen, powiedzieć o tym, co deklateruję, czyli jakby co usuwam. I to jest skruszony cień z palety Be Perfect Carnival. I on, powiem wam, że tak, no zobaczcie, no to jest jakby to jest praktycznie 1 do 1. Więc może zaryzykuję, może użyję tego, ewentualnie sobie na wszelki wypadek odłożę. Tutaj też przygotowałam sobie jakieś takie czerwone eyelinery i maskary, ale jeszcze nie wiem, co chcę. Let's go! Zacznę sobie dzisiaj od zrobienia brwi i od oka, a potem będziemy kombinować dalej, więc zaczynam od maskary Ticket z NYXa, która już ledwo zipie. Bardzo wydajny kosmetyk. I pisaczek również z NYXa. Następnie baza, podcienie standardowo. I przejdę sobie do aplikacji podkładu. Tak jak kiedyś wam opowiadałam przy makijażach, które nie wiemy gdzie nas zaprowadzą, takich trochę artystycznych, warto jest nałożyć sobie trochę podkładu tutaj w okolice oka, no bo jeżeli będziemy chcieli wyciągnąć sobie tutaj make-up, no to tutaj będzie nam tego podkładu brakowało. Więc ja lubię sobie robić wtedy make-up tak od góry do dołu, czyli trochę nałożyć na czoło i właśnie gdzieś tutaj na skronie. Nakładam cienką warstwę kryjącego podkładu i koncentruję się właśnie tutaj na tej okolicy przy nosie i na skroniach. Tu miałam akurat w słoiczku taki pomieszany, ale to jest głównie ten dubajski ze Starsów.
tylko już miałam tutaj rozrobiony swój kolor. Dobra, teraz ta okolica się wydaje mega czerwona w kontraście do reszty, ale no trudno. Bierzemy się za cieniowanie. Zaczynam sobie od beżowego cienia, który nakładam podług brwiowy i trochę wyrównuję sobie koloryt powieki. Zaczynam sobie tą ciemniejszą zielenią i to jest paletka The Lovers od Cosmic Brushes i cień Mutual. Czyli zaczynamy od tej nieco ciemniejszej zieleni zgaszonej i będę aplikować ją w kąciki i wewnętrzny też. Ten kolorek. Praca z tą książeczką to jest zawsze taka zagadka, bo tam mało które połączenie kolorystyczne to jest takie, wiecie, takie piękne, harmonijne, takie, nie wiem, oczywiste połączenie. One są takie niestandardowe i na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nawet wręcz takie nieatrakcyjne, takie niepasujące do siebie, ale no one zyskują przy bliższym poznaniu, że tak to ujmę. Więc słuchajcie, nie mogę patrzeć na po prostu swoją twarz. To, co zostało na pędzelku, on jest prawie, że suchy. Tylko tak lekko sobie tutaj przelecę. Rozpraszam je za bardzo. Potem sobie dołożę, ale tak, wiecie, chociaż troszeczkę, bo jakoś tak nie wiem. Mniejszym pędzelkiem nakładam, w sumie nie jest jakiś dużo mniejszy, ale ma inny kształt i mogę pracować czubeczkiem. Nakładam sobie ten kolor w załamanie powieki. Tak naprawdę połączenie tych dwóch zieleni to jest totalna prościzna. Plus turkus tak naprawdę spoczko, nie? Do takiej zieleni turkus, do pogłębienia koloru moim zdaniem nie ma problema żadnego, ale schody zaczynają się pojawiać, kiedy myślimy o tej czerwieni, nie? No bo ona jest taka najbardziej gryząca się w tej kompozycji kolorystycznej, tworzy taki mocny kontrast. Ogólnie na przykład gdyby nie było tego, to jest już też takie fajne połączenie, ciekawe, albo gdyby nie było tego, no to też jest takie, no wręcz takie no niemalże harmonijne, ale te dwa takie akcenty żywe jakby w połączeniu z tymi zgaszonymi, no to one już tak zaczynają się jakby gryźć, no nie? Więc trzeba sobie rozkminić, co zrobić i w jaki sposób zaaplikować, żeby to wyglądało dobrze, a może właśnie fajnie, żeby to nie wyglądało dobrze, może to ma wyglądać źle, może to ma być takie połączenie nietypowe i o to chodzi. Teraz sięgam sobie po paletkę Glam Grunge i ten jaśniutki, zielono-beżowy, elektryczne gitary. Fluffy brush, świeżutki, czyściutki pędzelek i delikatnie sobie wszystko rozcieram. Będę sobie chciała wprowadzić chyba turkus do pogłębienia jeszcze kącika, ale właśnie nie wiem, czy też nie zrobię tego czerwienią. Jakoś tak tutaj coś mnie ciągnie do takiego nietypowego połączenia. Może czerwienią właśnie rozetrę trochę ten make-up. Na razie nie wiem, gdzie mnie poniesie i to jest najbardziej ekscytujące w tym wszystkim, że w sumie nie wiem. Pomyślałam, aby ten zewnętrzny kącik tak lekko zaokrąglić. Nie chodzi o to, żeby on był teraz taki tam, wiecie, graficzny mocno czy coś, ale żeby tutaj może miał jakiś taki bardziej zdefiniowany kształt, a tutaj w wewnętrznym kąciku był taki bardziej rozmymłany, roztarty, rozmazany. A tu możemy takiego trochę motyla zrobić. Dawno w sumie nie robiłam takiego motyla. No robiłam takie kreski, wiecie, takie te moje zaokrąglone, ale takiego cieniowanego motyla to bardzo dawno nie robiłam. Coś mi się w głowie zaczyna powoli klarować, jakiś obraz tego make-upu. Biorę sobie z powrotem elektryczne gitary i rozcieram sobie tą zieleń. A, zapomniałam jeszcze w załamanie powieki dołożyć tego koloru. No przecież. Myślę, że zrobimy sobie jakieś takie fajne odcięcie, ale nie takie standardowe, tylko jakieś takie trochę inne. Już coś mi tam w głowie zaczyna świtać. W ogóle odkryłam na Instagramie jakąś dziewczynę, która mega mnie inspiruje. Mało jest tych kont, które tak mega mocno jakoś tak mnie, wiecie, poruszają, ale mam kilka, wiecie, które sobie tam oglądam, obserwuję. Jakiś czas temu polecałam wam kilka, ale właśnie pojawiła się jakaś taka nowa, czekajcie, jak ona się nazywała? Konto nazywa się Devinelenap. Przez V. Devin Elena. No i powiem wam, że to jest totalnie mój vibe. Ona robi takie... Nie wiem, dla mnie to jest trochę taki glam, ale taki bardzo współczesny. Cienkie brwi, cieniowanie różnymi kolorami, ale zawsze tak pięknie łączy te kolory, że ja mam ochotę wszystkie jej makijaże odtworzyć, nie?
petarda. Właśnie robi sobie takie cieniuteńkie, idealne kreseczki, ale jakieś takie, wiecie, tutaj Nie no, musicie obczaić dziewczynę, bo mnie bardzo inspiruje i na pewno nieraz zobaczycie jakiś makijaż inspirowany jej twórczością. Przede wszystkim jara mnie w niej to, jak ona łączy kolory. Wiecie, że ja po prostu kocham fajne połączenia kolorystyczne. Ona jest absolutną mistrzynią w tym. Także polecam obczaić. Biorę sobie ten ciemniejszy turkusik, to jest Partnership. Oczywiście z paletki The Lovers. I przyciemniam sobie zewnętrzny kącik. I taki mały pędzelek, to jest Spectrum EKJH numer 18. I tak delikatnie sobie tutaj tapuję. No i te kolorki, zobaczcie, wyglądają bardzo ładnie ze sobą. Są mega, mega harmonijne. I tutaj nie widzę, nie wiem, jakiegoś czegoś, co by się tutaj nam gryzło jakoś mocno i wyglądało źle. Ale poczekajmy, aż dojdzie czerwień. I chyba dołożę sobie też trochę na dolną powiekę, tak przy linii rzęs. Może by też jakiś turkus na linię wodną nałożyć? A może właśnie czerwień? No zobaczymy, zobaczymy. Sobie tutaj wykminić. Mówiłam o jakimś błysku, ale tak rzadko mam okazję zrobić matowy make-up, no bo zazwyczaj jak coś nagrywam, to z jakimiś tam paletami, a palety zawsze mają jakiś błysk. No i wiecie, tak z tymi błyskami gdzieś tam zawsze jadę, a ja uwielbiam matowe makijaże, więc może dzisiaj się właśnie skuszę na matowy. Wróciłam sobie do pędzelka po zieleni i jeszcze tak troszkę tu i ówdzie sobie to wszystko mięszam. No te kolory wyglądają super. Ten turkus tylko tak pogłębił zieleń i trochę zmienił jej tonację z takiej właśnie ciepłej, oliwkowej w trochę chłodniejszą, bardziej nie jesienną, bardziej taką choinkowo, właśnie morską. Ale to taki jest z kolorami, że czasami jak się połączy takie nietypowe, to zyskuje się taki efekt na oczach, który no po prostu wygląda jak zupełnie inne kolory na oczach. Ja tak miałam, jak robiłam makijaż, słuchajcie, do ostatniego denka kosmetycznego, pielęgnacyjnego i tam miałam takie zielone oko i bardzo Wam się podobało, a to słuchajcie, był głównie cień z paletki tej Kwiat Paproci, ten, tylko on był roztarty, słuchajcie, tym. I w ogóle nie widać tak naprawdę w tym makijażu ani tego koloru, a efekt na oczach jest po prostu hypnotizing, nie? Spadła mi. Słuchajcie, jeszcze się wszystko trzyma na miejscu, ale pokruszyły mi się, będę musiała je doprasować. Błyski, niestety. No dobra, dosyć tej nudy. Bierzemy się za czerwień. Znów biorę malusieńki pędzelek kulkowy. To też jest Spectrum numer 21. I nakładam sobie w wewnętrznym kąciku. This is what I'm talking about. Troszeczkę będę sobie raz na jakiś czas w tej pomarańczce moczyć, żeby uzyskać właśnie cieplejszą czerwień. A ona mi się na pewno tu będzie jeszcze ochładzać od tego od zieleni. Więc będę sobie łączyć. W ogóle to czekajcie. Wezmę sobie farbkę od Danessy. To jest odcień Carrot Cake. Carrot Cake. Może nie kakę. Może jednak nie kakę. I sobie to miejsce tak jakby odetnę tą karotkową kaką. Na razie nie oddycham, także don't talk to me. Don't talk to me. Nie oddycham. Teraz sobie zrobię w ogóle z taką pomarańczą, jak to pięknie wygląda, guys. Pięknie. No i teraz sobie gruntuję to tą czerwienią z NYXa. O, i teraz to ona tak się wydobywa fajnie tutaj, ale potem ona się wblenduje w te zielenie i będzie taka trochę brudniejsza, ale tutaj z brzegu będzie taka żywa i to będzie fajne. Myślę, że zarówno wyblendowanie jej tak idealnie byłoby spoko, bo by właśnie stworzyło ciekawe połączenie, fajny kontrast, ale jak czasami nie mamy pomysłu, jak jakiś kolor na przykład wprowadzić do makijażu, albo właśnie chcemy zrobić jakiś akcent żywy, albo coś skontrastować, to właśnie tego typu jakby odcięcie pozwala nam wprowadzić ten kolor w takiej czystej formie i dzięki temu po prostu też będzie jakby bardziej pasował, bo nie wblendowuje się tak kontrastowo, tylko tworzy taką osobną jakby plamę. Nie wiem, jak to ująć. Próbuję tutaj znaleźć sobie balans między roztarciem tego, a zostawieniem takiej graficznej formy, więc
Tutaj sobie tylko wklepuję ten kolor, nie ruszam go, ale chcę go tak dalej przenieść, żeby on też mi się wblendował. Widzicie, że on od razu tutaj zyskuje taki trochę inny kolor, bardziej wiśniowy, a tu jest właśnie taki pomarańczowo-czerwony. Ja chcę mieć oba te kolory tutaj w tym makijażu i oba efekty, i taki rozmyty, roztarty, i graficzny. That's interesting. Very interesting. Wracam sobie do elektrycznych gitar, tego jaśniutkiego zielonego i poprawiam sobie tutaj to odcięcie. Jeszcze mocniej sobie rozjaśniam tą okolicę. To mi stworzy fajny kontrast i też ładnie po prostu odetnie jeszcze mocniej tą okolicę. I wprowadzi też coś takiego fajnego tutaj jeszcze. Podoba mi się efekt tego odcięcia tutaj, które się stworzyło tak naturalnie przez budowę mojego oka, więc pogłębimy je jeszcze. Wezmę sobie tą ciemniejszą zieleń i dosłownie tutaj obok tego jasnego jeszcze dołożę sobie trochę ciemniejszej zieleni i stworzy mi się jakby takie kolejne, widzicie? Takie kolejne odcięcie. Podoba mi się to. Zobaczcie, ono samo się robi. Tu wziąłam sobie taki pędzelek, który jest taki lekko spłaszczony, więc mogę sobie czubeczkiem nakierować ten make-up, naszkicować tutaj. Fajne. Fajne to jest być. Lekko sobie rozcieram do środka. Chyba jeszcze sięgnę po odrobinę turkusu, gdzie miałam ten pędzelek kuleczkowy po turkusie i odrobinkę tego turkusu też sobie tutaj dodam, ale tylko tak minimalnie, żeby pogłębić to cieniowanie w tym miejscu. Czy taki kontrast. Za duży jest ten pędzelek jeszcze. Jeszcze jeden inny potrzebuję. Może taki skośny. Wykorzystam dzisiaj wszystkie małe pędzelki, jakie mam chyba. Tutaj na środek powieki wydaje mi się, że spoko wyglądałoby coś jasnego. Także myślę, że weźmiemy sobie ten jasny, zielony. Może nawet połączymy sobie z beżem. Chyba dołożę sobie odrobinę bazy w to miejsce, żeby on się tak na pewno dobrze złapał. I wezmę sobie na palec elektryczne gitary. Bang, bang, bang. Proszę bardzo. Love it. No i jak to jest brzydkie połączenie kolorystyczne? No jak? Jak jest brzydkie, jak jest piękne. Masakra. Petarda. Ta książeczka naprawdę otwiera głowę, nie? Petarda. Ten turkus przeciągnę sobie tylko na linię wodną. Nie na linię wodną, na linię rzęs. I tutaj wtedy stworzy mi się też takie lekkie jakby odcięcie. Troszkę nie za mocno widoczne, ale jednak, które będzie nawiązywało do tego kącika, nie? Tutaj bardzo bliziutko przy rzęsach tworzę taką mini kreseczkę samym suchym cieniem i tutaj ona idzie sobie tak lekko do góry. Oh yes. Oh yes. Zmieniłam sobie pędzelek na kuleczkę, żeby łatwiej tutaj było mi sobie dobudować ten kolor. Wiesz, takie piękne tutaj mi się zrobiło. Słuchajcie, idę dalej z tym turkusem. Tutaj już sobie stworzyłam takie fajne, lekkie odcięcie, ale ja chcę jeszcze dalej je przenieść. Delikatnie w załamanie, ale tutaj bardzo delikatnie pracuję, ostrożnie. Malutkie ruchy. Trochę wklepuję, troszkę rozcieram, bo chcę, żeby ta linia była taka troszkę bardziej widoczna, a jak ją całkowicie tak szeroko rozblenduję, no to zniknie mi zaraz ta zieleń. Tutaj chodzi o to właśnie, żeby pracować małymi ruchami, żeby nie stracić żadnego z tych kolorów. To jakich narzędzi użyjemy i jakich ruchów, jakby wszystko ma znaczenie w makijażu. To nie jest tak, że sobie weźmiecie pierwszy lepszy pędzel, pomachacie i wam wszystko wyjdzie, nie? To tak nie działa. Tutaj naprawdę każdy szczegół, każda rzecz, to jak złapiecie pędzel, to jak, pod jakim kątem nim pracujecie, jakim naciskiem, wszystko ma w makijażu znaczenie. Może jeżeli robicie, wiecie, jeden cień na całą powiekę, taki super dzienny makijaż, no to wiadomo, to nie ma tam większego znaczenia. Ale przy pracy z kolorami, przy artystycznych makijażach, jak tam sobie podziwiacie gdzieś w internecie, jakichś twórców, to nie jest tak, że oni się urodzili z talentem i teraz pięknie malują, tylko to jest dużo praktyki, ciężkiej pracy i przede wszystkim właśnie takiej świadomości
To nie jest machanie na prawo i lewo pędzlem. Tą jasną zieleń nałożę sobie jeszcze pod łuk brwiowy. Nawet zmieszam ją z odrobiną beżu, żeby mocniej się odcięła. Rozkminiałam, słuchajcie, też roztarcie tej okolicy właśnie odrobiną czerwieni, ale w związku z tym, że to jest taki moment już rozdymiający się i mam, wiecie, ten kolor powiedzmy już taki, o tutaj roztarty, to zobaczcie, co się stanie, jak dołożę sobie trochę czerwieni. Nawet jeżeli bym nałożyła jej naprawdę niewiele i to wszystko porządnie roztarła, to robi mi się tak naprawdę, no siniak, nie? Robi mi się siniak, bo ten kolor jest za ciemny i za mocny, żeby tutaj stworzył mi roztarcie. To by musiał być jakiś jaśniejszy kolor, bardziej, nie wiem, może brzoskwiniowy, czy jakiś taki pastelowy, jakiś zgaszony, bo czerwień już na tym etapie stworzy mi z zielenią taki efekt siniaka i przyciemni mi to miejsce, zamiast dalej je rozcierać. Więc czasami jak mamy jakieś wątpliwości, to właśnie sobie warto spojrzeć na rączce, bo gdzieś tam chciałam sobie jednak wprowadzić jeszcze tą czerwień, ale tutaj to nie wyjdzie, po prostu nie wyjdzie. Myślę, że mogę sobie teraz przejść do makijażu twarzy i zobaczyć właśnie, jak to się będzie prezentowało z taką trochę bardziej wykończoną skórą. Pomyślałam, żeby właśnie może gdzieś jeszcze tą czerwień wprowadzić i myślę, żeby jej nie wprowadzić właśnie w formie różu po prostu do tego make-upu, bo tak jak gdzieś tam kombinuję jakieś inne miejsca i coś, no tam mi jednak nie pasuje, słuchajcie, nie pasuje mi już, żeby ją gdzieś wprowadzać, w sensie chciałabym wprowadzić gdzieś tą czerwień, ale tak nie mogę znaleźć takiego, wiecie, miejsca, które by było akuratne, więc w takich momentach, żeby potem nie żałować, że się coś zrobiło, lepiej jest dać sobie chwilę czasu i mieć taki moment na zastanowienie się. Dlatego sobie właśnie zrobię teraz skórę, troszkę sobie wykończę ten make-up, to też od razu będzie inaczej się prezentował, bardziej estetycznie. Nałożę sobie trochę bronzera i potem przejdę właśnie do różoczerwieni na policzki i zobaczymy, czy to ma jakiś sens, czy tylko mi się wydaje. Czy będę tego grubo żałować i wszystko zmywać. Biorę sobie ten pędzelek po bronzerze i lekko przypudrowuję go. Pokrywam go dokładnie w pudrze. I teraz sięgam sobie właśnie po tą czerwień z NYX-a, ale zanim ją nałożę, odklepuję sobie i wklepuję dokładnie pędzelek, bo jest to jednak cień do powiek, mocno napigmentowany, bardzo wyrazisty kolor ma on być, więc trzeba nim pracować tak ostrożnie i stopniowo. No i jak widać nie gryzie, jak się go tak porządnie, ostrożnie nałoży. I ten pędzel też jest dosyć lekki, to jest Glam Shop T133. Odwracam sobie pędzel, tak żeby bliżej podjechać pod oko. Zobaczcie, to zaczyna fajnie wyglądać. I tak jest on na policzku różowy, nie? Bo czerwień taka rozrzedzona, chciałam powiedzieć. Rozpracowana mocno, no nie jest czerwona, tylko właśnie jest różowa. To w takim razie dam trochę tej pomarańczy, też tej, nie wiem, brzoskwini, żeby temperaturowo mi się to tutaj zgadzało, albo wezmę sobie w ogóle ten mój róż gdzie on... Nie mogę się odnaleźć po tym dekleterze. Stare przyzwyczajenia dają górę. Ten pomarańczowy róż z Glamu, mogłam go na początku w ogóle nałożyć, nie pomyślałam. I on mi trochę tak dociepli ten różoczerwień, że nie będzie taka malinowo-wiśniowa, tylko właśnie będzie taka ciepła. I nakładam go też troszkę tutaj między oczami. Tego mi brakowało chyba. Love it. I dokładam właśnie teraz sobie jeszcze troszkę tej czerwieni. Chciałam od początku tutaj czerwień nałożyć, ale tak się bałam, że będzie za intensywna, a teraz jest tak jak chciałam. Wykorzystałam chwilkę na podładowanie baterii i oto co zrobiłam. Zobaczcie, z tej strony wykorzystałam fakt, że ten róż i zieleń nie blendują się, w sensie ja nie chciałam ich rozblendować, tylko mieć je obok siebie, więc wzmocniłam tą linię jasną, biorąc po prostu, gdzie mam tutaj skośny pędzelek i ten jasny, zielony cień i tym skośnym pędzelkiem po prostu pogłębiam tą linię, jakby rozjaśniam ją i tutaj mi się, wiecie, pięknie
wblendowuję w te górne, jasne kolory. I tu mam takie kolejne, wiecie, ciekawe, delikatne odcienie, które robi coś ciekawego w tym makijażu. Następnie nałożyłam na linię wodną turkusową kredkę z Glam Shopu, to jest Long Lasting w odcieniu koktajlowy. Taki właśnie morski odcień, który będzie mi tutaj pasował do tego najciemniejszego odcienia. Dorysowałam sobie troszkę piegów pisaczkiem od Ewy i tuszuję. Jestem w trakcie tuszowania rzęs maskarą z Golden Rose. To jest Flash Lash w odcieniu Coral Rose. On jest właśnie takim trochę cieplejszym czerwonym, wpadającym właśnie może faktycznie w koral, trochę w pomidor, bo mam jeszcze tą z Hean, ale ta jest taka bardziej już trochę w burgund, nie? Więc pomyślałam, że ta będzie tutaj fajniej pasować, więc dotuszowuję sobie dużo tej maskary, tak naprawdę już tak z 2 warstwy to mi tutaj podeschły, więc mogę jeszcze dowalić trochę więcej. Na dolne rzęsy też. Jak jej nałożę dużo, to nie będę potrzebowała sztucznych rzęs, bo i tak będą się tak fajnie odcinać te rzęsy. Wyróżniać? Nie wiem jakiego słowa chciałam użyć. Ale słuchajcie, nie jest źle. Jakoś przebrnęłam. Myślałam, że mi dzisiaj nic nie będzie szło. A jakoś mi idzie, nie? Nie miałam jakiejś wpadki. Jeszcze parę razy klepu. Jak chcemy mieć grube i mocno kolorowe rzęsy, to robimy klepu. A i w ogóle tutaj jeszcze tej czerwieni sobie tak dołożyłam troszeczkę mocniej, po prostu używając pędzelka puszystego, bo tak jak mi się to wszystko tak rozmazywało, to tak może nie było aż tak mocno tej czerwieni tutaj widać, a ja chciałam, żeby było widać. Może nawet jeszcze ciuplinkę. Cyk. I cyk. I teraz co na usta, żeby to dobrze wyglądało. Ja bym poszła w jakieś takie mega blade, sino-zielone wręcz. Wykończyłam makijaż i ostatecznie prezentuje się w ten sposób. Dołożyłam jeszcze chłodną konturówkę i dosłownie tak odrobinkę tutaj wklepałam sobie czerwonej pomadki. W zasadzie taka mieszanka różnych odcieni. No i co wy na to? Moim zdaniem ten make-up jest przepiękny. W sensie jest bardzo odjechany, bardzo odjechany. Te kolory naprawdę aż krzyczą, ale no jest w tym coś takiego hipnotyzującego, trochę taka modliszka, jakiś kwiat, jakaś rosiczka, jakiś robal. Nie wiem, co ja tutaj widzę, ale wy mi musicie koniecznie powiedzieć, co wy tutaj widzicie w tym makijażu. I tutaj w porównaniu z książeczką, nie wiem, czy ten makijaż sprawił, że to połączenie kolorystyczne stało się dla was bardziej użytkowe i przystępne, nie sądzę, ale no myślę, że fajnie ograliśmy te kolory i one się fajnie ze sobą połączyły, także mega inspirujący pomysł na miks kolorystyczny. Jestem mega ciekawa, czy wy dałybyście radę stworzyć jakiś mega użytkowy makijaż w takich kolorach. Koniecznie dawajcie mi znać. Jeżeli zrobicie podobne kombo kolorystyczne, no to oznaczajcie mnie na Instagramie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!